Cześć kochani, witam Was na kanale Prosty Styl Życia 1, 2, 3. Dzisiaj gotuję z Wami zupę pomidorową kolagenową. Więc jeżeli lubicie pomidorową, a wzbogacimy ją kolagenem, to czy może być coś lepszego? Więc zaczynam od tego, że do garnka wrzuciłam 800 g kości szpikowych, kilogram łapek, z których podcinałam pazurki. Wrzuciłam też parę skrzydełek, 2 porcje rosołowe i jedną nóżkę. Do tego wkładam 3 duże marchewki. Ja je po jakimś czasie wyciągnę i zrobię z nich sałatkę. 2 pietruszki w korzeniu. Cebulkę, którą przypaliłam. Ja mam takie małe, więc wrzucę 2. Wrzucam razem z łupienkami. I co jeszcze? Nie mam niestety selera w korzeniu, więc dorzucę taki, który mam mrożony w słoiku w liściach. Zaleję teraz cały garnek zimną wodą, przyprawię i będę gotowała około 20 paru, a może nawet 30 godzin. Ja już sobie, kochani, wszystko zalałam wodą. Teraz posolę około 3, ja mam takie duże, małe łyżeczki. Dodam również kurkumę. To nie jest duża ilość, ja mam taką malusieńką łyżeczkę, ona ma około 1 grama pojemności. I jeżeli kurkuma, to oczywiście pieprz. Mam tutaj łyżeczkę pieprzu, bo kurkuma lepiej się wchłania z pieprzem. Także ja wstawiam ten wywar kolagenowy, będzie się gotował pod przykryciem, pod całkowitym przykryciem. Nie chcę Wam za dużo o tym opowiadać, ponieważ na naszym kanale macie już przepis na rosół kolagenowy. Także żeby nie przedłużać przepisu na pomidorową kolagenową, na tym zakończę, żeby to za długo nie trwało. Przykrywam, tak jak mówiłam, i pod całkowitym przykryciem będę gotowała ten rosołek. Jeszcze tylko powiem, że radziliście mi w komentarzach, żeby dodać ocet jabłkowy, że wtedy ten kolagen się szybciej wytrąca z kości. Niestety nie kupiłam, dlatego nie tym razem, ale następnym razem gotuję już z dodatkiem octu. Dobrze, kochani, ja Was zostawiam i widzimy się później. Już, kochani, do Was wracam. Rosół gotował się 34 godziny. On sobie tak pyrkał, właściwie nie gotował się, a tak sobie pyrkał przez 34 godziny na najwolniejszym stopniu. To było troszeczkę poniżej 1 nawet i on sobie tak cały czas pyrka. Wygląda tak. Ja Wam go zaraz przeleję do szklaneczki. Już sobie przyszykowałam tutaj taką malutką szklaneczkę, żeby Wam pokazać. Postaram się, żeby było bez tej zieleninki. Rosołek wygląda tak. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać. Spójrzcie. Przepiękny kolor. Masa kolagenu. Dobrze, ja w tą szklaneczkę włożę do lodówki.
żeby Wam później pokazać, jak to fajnie zastyga. Robi się z tego dosłownie galaretka, a całą resztę wyciągnę z garnka. Wiecie, ja wyciągam wszystko dlatego, żeby później przy odsydzaniu się nie oparzyć, jak będę przechylała garnek i przelewała do drugiego garnka, w którym będę robiła zupę, żeby te warzywa i kawałki kości i mięsa nie spadały do tej gorącej zupki. Dobrze, ja Was zostawiam. Wyciągam wszystko z garnka i przez takie sitko przecedzę wszystko do garnka, w którym będę robiła pomidorową kolagenową. Widzicie, ja mam taki podbierak i ja sobie nim wybiorę teraz wszystko, co się znajduje w garnku. Postaram się wybrać wszystko. Teraz wezmę sitko i cały rosołek przeleję do drugiego garnka. Bądźcie bardzo ostrożni, bardzo ostrożni. Dobrze, ja już jestem z Wami. Przerałam z powrotem do tego dużego garnka, w którym gotowałam wywar, ten rosołek, ponieważ no tutaj wyszedł pełny garnek, a gdzie tam wrzucić jeszcze pomidory, gdzie wlać śmietanę. Więc tutaj do miski przygotowałam sobie 3 duże łyżki koncentratu pomidorowego. Użyję też 3 puszki pomidorów w kawałkach. Najpierw sobie zblenduję tutaj w misce. Mam taki zwykły blender. Otwieram pomidorki. Oj. Bądźcie ostrożni. Taką puszką można się bardzo brzydko przeciąć. Moja koleżanka kiedyś przecięła palec do samej kości i tak bardzo długo jej się goiła ta rączka. Także bądźcie ostrożni. Wkładam nóż, podbieram nożem. Przepraszam, że Wam to pokazuję, ale... Wylewam drugą puszkę. I trzecia puszka. Te pomidorki akurat były krojone
Także jeżeli Wam nie przeszkadza, żebyście mieli takie kawałeczki, to nie musicie blendować. Ja jednak to robię ze względu na dzieci. Okej. Włączam sobie teraz rosołek na 5. Nie dodałam tutaj ani grama wody. Po prostu to będzie, dlatego nazywam tą pomidorową kolagenową, bo naprawdę nie ma tutaj grama wody dolanej. Same pomidory i nasza kolagenowa. Wlewam pomidory. Pomogę sobie łopatką. Dorzucam 3 duże listka laurowe. Około 15 kulek ziela angielskiego. Ja mam takie malutkie, dlatego wrzucę 15. Gdybym miała takie większe, to bym wrzuciła około 7-8. Wsypię łyżeczkę cukru. Oczywiście pamiętajcie proszę, że to mój sposób na pomidorową, żebyście się nie wkurzali. Pomieszam zupkę. Jedyne, czego jeszcze nie dodałam, to jest sól. Dosolę na samym końcu. I teraz zostawiam na 5. Od czasu zagotowania 2, może na 2,5 godzinki będę gotowała tą zupkę. I do Was wrócę, żeby dodać śmietanę. Ja już jestem, minęło 2,5 godzinki mniej więcej od czasu zagotowania. Tak mniej więcej to wyglądało w garnku. Zupa się gotuje. Ja sobie teraz wyciągnę z zamrażarki koperek. Robię to wszystko na bieżąco, bo nie chcę, żeby mi się odmroził czasem, żeby nie zrobił się taki miękki. I powiem Wam, jak ja to robię. Koperek zazwyczaj myję i mrożę w całości, taki wilgotny. I wtedy te ogonki mogę sobie ułamać i wrzucić teraz do zupki. Bardzo dużo smaku, aromatu. Ogonki wrzucam w całości. Na ostatnie 15 minutek gotowania. Mam nadzieję, że Wam zbytnio nie hałasuje. I teraz wlewam od razu słodką śmietanę. Ja używam tej. Jak wiecie, ona ma 39% tłuszczu. I wlewam jedną całą. I robię to na oko. Zobaczę, jak wygląda. Zupka. Mówiłam Wam, że ja robię w dużym garku, ale obiecuję Wam, to jest tak prosty przepis, a robię go przynajmniej raz w tygodniu, robię pomidorową kolagenową, więc następnym razem obiecuję Wam zrobić w normalnym garku, w garku normalnej wielkości, takiej standardowej,
Wtedy będziecie mieli chyba lepsze te proporcje, prawda? Bo to jest naprawdę duży garnek. Może nie każdy ma ochotę gotować aż tak dużą ilość. Ja zawsze gotuję więcej, bo mam też na poczęstunek, także nic się na pewno nie zmarnuje. I teraz wlewam, o, zgęstniała. Gęściutka jest. Wlewam jeszcze około połowy. Jest taka pomarańczowiutka, niezbyt biała. Nie chcę, żeby była bardzo biała, prawda? To ma być pomidorowa, a nie śmietanowa. I teraz odleję sobie odrobinkę do miseczki takiej małej. Zawsze próbuję w takiej małej miseczce. Spróbuję, czy jest dobra. I jeżeli będę musiała, to dosolę. Nie boję się soli przy pomidorówce, ponieważ ta śmietanka robi ją taką słodziutką, a nie chcemy słodkiej zupki, prawda? Także sami będziecie wiedzieli, ile dosolić. Ja na pewno dosolę jeszcze około 2 łyżeczek soli. Teraz sobie spróbuję. Uważam, żeby się nie oparzyć, bo ta zupka cały czas się gotowała. Zdecydowanie muszę dosolić. Pamiętajcie, wcześniej nie soliłam. Soliłam ten rosołek kolagenowy, czyli ten wywar z kości. Jednak sól lepiej zawsze stopniowo, żeby nie przesadzić. Lepiej dosypać, bo jak przesadzimy, to już nic się z tym nie zrobi. Ewentualnie, gdyby Wam się zdarzyło jednak przesolić, to wtedy wrzucicie surowego ziemniaka. Pogotujcie jeszcze chwilę tego ziemniaka, pogotujcie tego ziemniaka do miękkości i on Wam zabierze tej soli. Gdyby się takie coś zdarzyło, spróbuję. Przepyszna. Przepyszna. Dla mnie ona już jest idealna. I teraz około 15-20 minutek jeszcze chwileczkę pogotuję tą zupkę, żeby jakby te smaki się połączyły. Dlaczego daję koperek w kawałkach? Ze względu na dzieci. Bo później jak ten koperek zmięknie, to w całości jest bardzo łatwy do wyłowienia widelcem. Ja go wyłowię i później mogę dosypać koperek na talerz temu, kto go lubi. I oczywiście zawsze na końcu dodaję pietruszkę zieloną, ponieważ zawiera witaminę C. Wcześniej dodawaliśmy kurkumę w połączeniu z pieprzem, bo kurkuma wchłania się dobrze z pieprzem, a kolagen, który mamy w pomidorowej, wchłania się dobrze z witaminą C zawartą w pietruszce. Już minęło 15 minutek, zupa już jest gotowa, ja ją teraz wyłączę. Za chwileczkę ją przykryję, bo wychodzimy z domku, ale chciałam Wam jeszcze pokazać w szklance, jak wygląda. Spójrzcie, u góry już się zrobił korzuszek. Nie wiem, czy to widać na nabierce. Poczekajcie sekundkę. Ja Wam pokażę ten wywar, który to jest wywar, który włożyłam do lodówki. Śliczny kolor w ogóle wyszedł, powiem Wam. I teraz właśnie to jest ten wywar, z którego mamy pomidorową kolagenową. Wygląda tak.
Ja, kochani, przykrywam zupkę i po prostu jutro, chyba za dnia, bo dzisiaj jest bardzo ciemno i mam nadzieję, że w ogóle ten filmik wyjdzie, więc ja po prostu jutro w ciągu dnia naleję do talerza tą zupkę i Wam pokażę, jak ona wygląda. Chociaż wygląd nie jest specjalnie ważny tutaj, prawda? Najważniejsze jest to, co jest w środku, a Wy przecież dobrze wiecie, jak wspaniale działa na nas kolagen. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Buziaczki. Ja się z Wami witam, kochani, dnia kolejnego. Tutaj już sobie grzejemy zupkę. Mówiłam Wam, że specjalnie nie wyciągam tego zielonego, żeby Wam powiedzieć, a właściwie pokazać, jak proste jest wyciągnięcie tej całej zieleninki, kiedy ona jest w całości. Tak jak nasze dzieci nie przepadają na przykład, to proszę wrzucić i później widelcem po prostu wyciągnąć. I można później na talerzu każdemu bezpośrednio dosypać zieleninki. Przede wszystkim tą pietruszkę, o której mówiłam, która zawiera witaminę C, dzięki której kolagen jest łatwiej wchłanialny w nasz organizm. Dobrze. Ja już chyba co większe wyłowiłam. Teraz Wam tylko powiem, po pierwsze to czekałam do następnego dnia, żeby Wam pokazać wszystko w świetle dziennym, jednak teraz szybciutko się robi ciemno i nie, ciężko jest trafić. Ja już wyłączę zupkę, bo już jest ciepła. I tutaj mam z makaronikiem. Z makaronem. Tu jest jeden talerz. Drugą zupkę zrobimy z ryżem. Gotowałam wcześniej i przykryłam, żeby doszedł do siebie. Dużo ryżu? Nie tak bardzo, ale tak nie bardzo. Ale wyżej sobie dołożysz. Jasne. Chciałam Wam tylko powiedzieć jeszcze, że taką zupkę kolagenową możemy zrobić jaką tylko chcemy, jaką lubimy, tak? Bo chodzi o to, że to jest po prostu zupa robiona na wywarze z kości kolagenowych. Czy wołowych, czy to są kurze łapki, czy co tam, co kupicie. Także róbcie taką, jak lubicie. Może to być i ogórkowa, i kalafiorowa. Ja Was przeproszę, jestem tutaj w zamrażarce, żeby wyciągnąć pietruszkę zieloną i koperek. Także gotujcie taką, na jaką macie ochotę. Jeżeli ktoś nie przypada za rosołkiem, czy jest to dla niego zbyt mocna zupka, ta kolagenowa, to wtedy fajnie jest właśnie sobie zrobić taką zupkę z warzywami. A wiadomo, to już kwestia gustu i smaku, tak? Także ja dosypuję świeżego koperku, który uwielbiam w tej zupie, gdy wcześniej
Nie jadłam zupy pomidorowej z koperkiem. Jejku, przepraszam, że Wam szeleszczę na pewno. Dopóki pierwszy raz jej nie spróbowałam u mojej koleżanki Ali. To była najpyszniejsza zupa pomidorowa, jaką zjadłam. I od tego czasu, a było to wiele lat temu, to właśnie kupuję taką zupkę. I pietruszka. Tak wygląda nasza zupa pomidorowa, kolagenowa. Jest naprawdę przepyszna. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu, bo przede wszystkim ta zupka będzie zdrowa, zawiera bardzo dużo kolagenu. Ja już nie będę przedłużała. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz przepis na zupkę pomidorową kolagenową. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście robili zupy kolagenowe, czy pomidorowe, czy też każdą inną, jaką lubicie. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję mocno i ściskam i buziaczki. Pa, pa!